Automat z pierwszą częścią Street Fightera nie posiadał 6 znanych przycisków odpowiedzialnych za ciosy, a 2, które reagowały na siłę nacisku. Był to mocno niedoskonały element, który źle sczytywał siłę oraz często się psuł. Jedna ze słynnych wypowiedzi Johna Carmacka brzmiała: fabuła w grze jest jak fabuła w filmie porno. Spodziewasz się jej, ale nie ma ona aż tak dużego znaczenia. Są 2 filmy pornograficzne inspirowane serią Mario Bros. Do obydwu prawa posiada Nintendo, które wykupiło je, aby film nigdy ponownie nie ujrzał światła dziennego. Kontroler ruchowy Wiimote, zanim trafił do Nintendo, był prezentowany i w Sony, i w Microsoftie, gdzie był brzydko wyśmiany przez obydwie korporacje. Gra Sonic the Hedgehog 2 była pierwszą, która miała jednoczesną premierę na całym świecie, a było to 24 listopada 1992 roku. Pierwszą grą, która znalazła się fizycznie w kosmosie, był StarCraft. Gra została wysłana tam przez Daniela T. Berry'ego, który był jej wielkim fanem. Z powodów problemów technologicznych na evencie pokazującym pierwszy laser gun Nintendo, niejaki Genio Takeda własnoręcznie musiał kontrolować gliniane gołębie wraz z podnoszeniem własnoręcznie tablicy wyników. Osobą, która zaczęła nagonkę na gry wideo za szerzenie agresji, był niejaki dr Everett Koop, którego słowa wypowiedziane 9 listopada 1982 roku podchwyciła prasa, przeinaczając je i rozpoczynając trwającą do dziś krucjatę. Ciekawostką jest to, że po 28 dniach od słów doktora Koopa nadszedł kryzys branży gier wideo. Sam kryzys powstał w następstwie ciekawego zjawiska. Hardkorowi gracze byli coraz bardziej doświadczeni, więc gry na automatach musiały być coraz trudniejsze, co nie podobało się graczom casualowym, którzy odpowiadali głównie za szybkie rozprzestrzenianie się przemysłu growego. Commodore C64 zostało zaprojektowane przez Żyda polskiego pochodzenia Jacka Tramiela, urodzonego w Łodzi. Niestety, zmarł on w 2012 roku i po tym wydarzeniu nie chce odbierać telefonów od redaktorów pewnego czasopisma. Pierwszą konsolą, która posiadała ekran startowy, była konsola Vectrex. Była też to pierwsza konsola z goglami do obsługi grafiki 3D. A było to w 1982 roku. Jeśli oszukiwałeś w grze Doom na Sega 32, to po zakończeniu gry konsola ukazywała fake screen z DOSa, z którego nie można było wyjść, pomagał jedynie reset konsoli. Jeśli nie oszukiwałeś, dostawałeś dodatkową cutscenkę. Famicom pierwszy raz w USA został pokazany w 1985 roku na CES w Las Vegas. Wtedy też przemianowano jego nazwę na Advanced Video System. Niestety, ani jedno zamówienie na sprzęt nie zostało złożone. Dopiero po następnym redesignie sprzedano 50 000 maszyn w 3 miesiące. Rekord w naciskaniu przycisku na padzie należy do Toshiyuki Takahashi, który potrafi nacisnąć guzior 16 razy na sekundę. Pierwszym automatem, który wykorzystywał całe ciało do sterowania, były wyścigi motocyklowe Hang-On od Segi, zaprojektowane przez samego Yu Suzuki. Data premiery Nintendo Super Famicom w Japonii była utrzymywana w sekrecie z obawy przed Yakuzą, która chciała przejąć parę ciężarówek ze sprzętem. Niestety, tylko jedna osoba na 5 otrzymała konsolę z powodu premiery w dzień powszedni, przez co rząd Japonii zdecydował, że premiery konsol od teraz będą odbywały się tylko w weekendy. Pierwsza nazwa konsoli Microsoftu to DirectX Box. Jednak zdecydowano, że konsola nie powinna być wiązana z systemem Windows, więc zmieniono jej nazwę na Xbox. Gra Atari Football została stworzona w 1973 roku, jednak jej wydanie nastąpiło dopiero w 1978 roku, gdyż nie potrafiono stworzyć scrollowanej grafiki i piłkarze wybiegali poza ekran. Pierwszą konsolą, która oferowała gry na kartridże, był Fairchild Channel F z 1976 roku. Wyszło na nią 26 gier, a cena konsoli wynosiła $170, co dzisiaj stanowi około $700. Najdłużej wspieraną konsolą w historii była SNK Neo Geo AES, będąca na rynku od 1991 roku aż do 2004 roku. Golden Axe, wydane w 1990 roku przez Segę, było dubbingowane w całości przez więźniów z celi śmierci. Pierwszym komputerem, który wygrał z mistrzem świata w szachy Garry Kasparowem, był stworzony przez IBM Deep Blue, a w zasadzie Deeper Blue. Pierwsza wersja została pokonana przez mistrza i dopiero później wersja zmodyfikowana okazała się lepsza. Imię znanego bohatera gier Mario
wzięło się od imienia właściciela magazynu Mario Segala, który wynajmował go Nintendo. Sega Mega Drive była pierwszą konsolą zapewniającą wsteczną kompatybilność. Dzięki wbudowanemu emulatorowi można było odpalać gry z Sega Master System. Nazwa genu chromosomu 7 w ludzkim genomie nosi nazwę Sonic the Hedgehog. Legenda głosi, że pracownicy Nintendo byli zmuszani do usunięcia tegoż genomu z organizmu poprzez zabiegi chemiczne. 15 dzieci tych osób urodziło się z zielonym pigmentem i przerośniętym językiem, co było inspiracją do postaci Yoshiego. Pierwszym automatem do gry wyposażonym w twardy dysk był Killer Instinct z 1994 roku. Pierwszą grą FPS, w której można było rozglądać się przy użyciu myszki, była gra Marathon na Macintosha, stworzona przez Bungie w 1994 roku. History Channel, tworząc dokument o pułku spadochroniarzy ze 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej, wykorzystało w programie pierwszy raz w historii fragmenty gry Brother in Arms Road to Hill 30. Najwięcej przekleństw pada w grze Scarface World is Yours. Słowo fuck pada tam 5688 razy na 31 000 linii dialogowych. Rekord jest zapisany w księdze Guinnessa. Pierwszym automatem wyposażonym w kierownicę, drążek zmiany biegów i pedały był Grand Track 10 z 1974 roku. Jedną z najbardziej unikalnych gier jest Kizuna Encounter na Neo Geo. Szacuje się, że na świecie jest tylko 5 egzemplarzy wersji europejskiej. Jej koszt wynosi około $13,000. Najcięższy i najtrudniejszy calak do zebrania na Xbox 360 znajduje się w grze Final Fantasy XI. Jego zdobycie szacunkowo zajmie około 20 lat. Dotychczas nikomu nie udało się zebrać tego osiągnięcia. W dniu premiery PlayStation 2 w Akihabarze jeden z klientów rzucił się z dachu, gdyż nie udało mu się zdobyć konsoli na premierę. Najrzadszym, a zarazem najcenniejszym automatem z grą jest Blaster z 1983 roku. Wyprodukowano go tylko 5 sztuk. Pracownicy Nintendo, którzy nie potrafili zebrać 120 gwiazdek w Super Mario Galaxy, musieli jeść w osobnym pomieszczeniu, nad którym był napis Fail. Najbardziej awaryjnym automatem był ten z grą Dragon Slayer, ponieważ był wyposażony w unikalny laser gazowy odczytujący płyty Laserdisc. Jego żywotność była oceniana na około 650 godzin. Ezio Auditore pojawił się na okładkach 127 magazynów. Pierwszą 16-bitową konsolą był PC Engine. Także jest to pierwsza konsola obsługująca płyty CD. Najdłuższa cutscenka w grze wideo znajduje się w Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots i trwa 27 minut. W tej samej grze znajduje się też najdłuższa sekwencja przerywników filmowych, która trwa nieprzerwanie przez 71 minut. Bijatyka Tobal 2 wydana na PlayStation posiada 200 grywalnych zawodników. Współzałożyciel firmy Apple, Steve Wozniak, widnieje na 4. miejscu w światowym rankingu zdobytych punktów w grze Tetris na Game Boya. Największą kolekcję gier wideo na świecie posiada Michael Thomason, który w 2010 roku miał 10 607 unikalnych tytułów. W 1986 roku Nintendo wydaje specjalną wersję gry Legend of Zelda na Disk System do NES-a. Dzięki mikrofonowi wbudowanemu w kontroler, aby pokonać jednego z wrogów, trzeba było na niego nakrzyczeć. Na krótko przed śmiercią Marlon Brando nagrał swój wokal do gry Godfather produkcji EA. Jednak uznano, że nie brzmi on jak Marlon Brando i zastąpiono go głosem jakiegoś randoma. Xboxowa wersja gry Shenmue 2 zawierała płytę DVD z filmem zmontowanym z cutscenek z pierwszej części. Film ten był wyświetlany w japońskich kinach. Atari Jaguar była reklamowana jako pierwsza 64-bitowa konsola. W rzeczywistości posiadała ona po prostu 2 chipy 32-bitowe. Atari 2600 miało zegar o zawrotnej prędkości 1,19 MHz. Najłatwiejszą konsolą do złamania przez piratów okazał się Dreamcast, gdzie zrezygnowano z nośnika DVD na rzecz GD-ROMów, które miały być bardzo trudne do kopiowania. W pierwszym Falloutie, ustawiając inteligencję na mniej niż 4 podczas tworzenia bohatera, nasz protagonista nie będzie mógł z nikim rozmawiać, a jego język będzie ograniczony do pomruków i chrząknięć. Gra wtedy jest o wiele trudniejsza do ukończenia.